to nie, to ja się takimi rzeczami nie przejmuję. W ogóle to wygląda pan jak przestępca w tym miaście. To proszę podjechać do tych państwa i ukarać ich za fałszywe informowanie o was. Tak? Oczywiście, że musi pan ustalić, dlatego 65 godzin Co? Musi pan Ale podać spokojnie. podejść i po prostu powiedzieć, zapytać. No Jeżeli nie ma pan złych intencji, że pan... Teraz proszę panów tak, ponieważ doszło do zgłoszenia, ktoś mnie oskarża o popełnienie wykroczenia. Jeżeli nie będzie na to dowodów, to ja bym prosił, żebyście panowie podjechali tam i ukarali tych ludzi za bezpodstawne wezwanie policji, tak? Dzień dobry panu. Pan by podszedł, bo ja nie słyszę, wie pan, trochę samochody jeżdżą, jak pan coś chce. Pan coś chce ode mnie? Pytam się, czy ma pan skórę na... Za daleko pan jest, ja nie słyszę, co pan mówi. Ja nic panu nie zrobię, ja nie jestem groźny. Ale ja się nie boję pana, tylko To świetnie. się pytam, czy ma pan na pozwolenie na fotografowanie. Czy mam pozwolenie na fotografowanie? Tak. A od kogo, proszę pana? Od szefostwa tej firmy. Od szefostwa tej firmy? A to nie, to ja się takimi rzeczami nie przejmuję. Ja się go pytałem, czy pan skórę szybko, a mówi, że go to nie obchodzi. Właśnie tu jedziemy pana Marcina. Przepraszam. Nie musi pan mnie za nic przepraszać, witam pana. Dlaczego pan nagrywa sobie? To jest państwa obiekt, a to witam pana serdecznie. Proszę pana, no mamy tutaj taką sytuację, jakby we Frydrychu nie dokręcono permutacji H metodą skrótową. To mnie interesuje, ten obiekt, i dlatego przyjechałem go nagrywać. Co ten obiekt panu przypomina? Jaki przedmiot? Ten obiekt panu przypomina? Nic Jaki... śmieszne, jest to obiekt budowlany, no. No tak, ale nie wiem, podobny jest on do jakiegoś przedmiotu, do jakiejś zabawki czy coś?
Do kostki Rubika na przykład? Nie kojarzy panu się ten obiekt z kostką Rubika? Aha, nie. Bo mi on się kojarzy. Ma warstwy, widać 3. No i przyjechałem, widziałem w internecie zdjęcie, chciałem zobaczyć, czy jest dokręcona ta permutacja, czy nie, ale widzę, że jest na tyle mało niedokręcona, żeby przeszło. Także dlatego przyjechałem sobie pofilmować. O, ma pan pełną odpowiedź, jak pan sobie życzył. No i? No i filmuję sobie, interesuje mnie to, ciekawi i sobie filmuję. A ja przyszedłem do pana i panu domu filmuję? Ale ja panu domu nie Nie, pan filmuję. teraz jeszcze filmuje. Ale ja panu domu nie filmuję, proszę pana. Dlaczego pan nie filmuje? Pan podszedł do mnie, chce coś ode mnie. Ja zawsze filmuję osoby, które coś ode mnie chcą. Ja do nikogo nie podchodzę, nie? Ja panu domu nie filmuję. Nie przypominam sobie, żebym sobie dom pana filmował. No, Nie ma znaczenia co. znaczy wie pan, No no. w ogóle to wygląda pan jak przestępca w kominiarce. A proszę pana, na przykład brygady antyterrorystyczne mają też kominiarki, to są też przestępcy? Ale on w jakimś celu nie noszą pan? Ja też w jakimś celu noszę je. Jak od popcornu. Ja, proszę pana, nie mam zamiaru się pana pytać o żadne zgody, żeby to było jasne. Pan sobie nie życzy, to pan do mnie nie wychodzi i nic nie mówi. Ale pan jest nie. Proszę pana, pan ma jakieś pretensje do osoby, która wykonuje legalne czynności. Tak, w kwestii wyjaśnienia tego, co zostało powiedziane odnośnie kostki, to kostkę Rubika można układać na różne sposoby, m.in. także metodą zwaną Frydrych, której nazwa pochodzi od nazwiska jej twórczyni. W końcowym etapie układania tą metodą może wystąpić 21 pozycji zwanych nie bez powodu permutacjami. Jedną z nich jest łatwa w rozpoznaniu permutacja H, gdzie do ułożenia pozostają jedynie środkowe elementy krawędzi ostatniej warstwy. Sytuację taką rozwiązuje się stosując pewien algorytm wykorzystujący m.in. niezależny ruch środkową warstwą kostki, co czasami prowadzić może do przekręcenia lub niedokręcenia układanki w ostatniej fazie. Kostka wtedy wygląda tak jak ten budynek. Ciekawostką jest to, że jeżeli niedokręcenie jest mniejsze niż 45 stopni, to na przykład na zawodach w układaniu kostki na czas uznaje się takie ułożenie za prawidłowe. Dobry. Dzień dobry panom. Dobry. Witam panie sierżancie. Jackson. Wie pan co? Pierwsza sprawa. Mhm. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami na Tak. kominiarką. Tak, Czy ma pan pod spodem maseczkę? oczywiście, proszę pana. Super, dziękuję. Proszę uprzejmie. A druga sprawa, no dostaliśmy zgłoszenie, że po prostu chodził pan po obiekcie, nagrywał bez zgody właściciela i chcieliby zapytać, co to ma na celu. Chodził pan po obiekcie i nagrywał. Proszę pana, to jest nieprawda. Proszę podjechać do tych państwa i ukarać ich za fałszywe pana, informowanie o was. Tak, O, dostaliśmy zgłoszenie i dlatego teraz pytam dobrze, pana, że to już panu mówię, zgłoszenie. nie chodziłem po obiekcie i nie filmowałem. Chodziłem poza obiektem, proszę. Mhm. Nie wchodziłem na Filmował teren. obiekt, Tak, tylko i wyłącznie. Bardzo piękny obiekt.
Aha, czyli pan sobie filmował tylko obiekt, tak? Tylko i wyłącznie, proszę pana. No gdzie ja bym wchodził? No co pan, tam jest ochrona, nie wiem czy nie uzbrojona, czy gdzie. Ja to w ogóle jakbym chciał wejść, to bym sobie poszedł i się zapytał grzecznie, Zamiłowania umówił. pan? Tak, proszę pana, wie pan co, tam jest taki budynek, który ja na żywo pierwszy raz widzę. Aha. Trochę się interesuję na przykład kostką Rubika i on przypomina kostkę Rubika, taka niedokręcona kostka Rubika. Infrastrukturą się pan Tak, w ogóle, a to jest przepięknie utrzymany cały Podoba obiekt, się jak panu? patrzyłem. No oczywiście, że tak. No, wie pan co, jak się jedzie z ulicy, tutaj taki niezurbanizowany aż tak mocno teren, a tutaj taki obiekt, zatrzymałem się. Znaczy ja wcześniej wiedziałem, że on tu jest, nie? Gdzieś zdjęcia tam Czyli pan widziałem. chciał po prostu, jak to wygląda, zobacz, podoba się panu? Oczywiście, infrastruktura, proszę to pana, wszystko, tak? dokładnie tak, Dobra, podoba mi się dobra. tak. Janek, dalej, coś zgłoszenia, mówili, że wszedł pan tutaj na ten nasyp kolejowy i też pan... Proszę pana, to jest nieprawda. Nie wszedłem na żaden nasyp kolejowy, to jest nieprawda akurat. Poproszę o Proszę- pana dokument tożsamości, zanotuję nasze spotkanie. Dobrze, ja pana poproszę w takim razie o pokazanie legitymacji służbowej. Dobrze, ale proszę wtedy nagrywanie skierować w inną stronę, tak, że pan nie nagrywał Fantastycznie. legitymacji. Według pana życzenia. Nawet nic nie powiem, to sobie zobaczę, odczytam. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Proszę pana, ja nie mam przy sobie dokumentu, ale podam panu No to dane. podaj- Podam panu Podaj dane. pan do nas, dobrze? Proszę uprzejmie. Co jest powodem legitymowania, proszę pana? Bo tak, bo ja nie popełniam żadnego przestępstwa ani wykroczenia. Pan... Wie pan co, no właśnie ustalimy dokładnie wtedy, jak do której wysokości tego nasypu pan wszedł. Czy wszedł pan do torowiska, czy tylko tak mówię do tej części, Ale gdzie jak wie pan tu chce ustalić? zgłaszający powiedział, że wszedł pan tutaj w stronę nasypu i gdzieś tam pan odszedł. Jeżeli chodził pan po torowisku, jest to oczywiście wykroczenie. Ja i po dlatego torowisku, jako proszę podejrzenie- pana, nie I chodziłem. jako podejrzenie wykroczenie, dlatego pana legitymujemy. A jeżeli jednak pan stwierdzi, że to było tylko przy torowisku, to tutaj... Proszę pana, nie wszedłem na żadne torowisko, to jest nieprawda, Proszę, więc, pan do kolegi. więc to jest nieprawda. Panowie podejmujecie interwencję, nie powinniście mieć czapek na sobie? Nie. Nie? Czyli czapka nie jest elementem umundurowania? A ja myślałem, że jest. No ale jak pan tak mówi, to pan przecież tę robotę wykonuje, pan wie lepiej. Teraz proszę panów tak, ponieważ doszło do zgłoszenia, ktoś mnie oskarża o popełnienie wykroczenia. Jeżeli nie będzie na to dowodów, to ja bym prosił, żebyście panowie podjechali tam i ukarali tych ludzi za bezpodstawne wezwanie policji, tak? Ponieważ to tak nie może być, że ja jestem zatrzymywany sobie, robię legalne rzeczy, a oni uchodzi to im płazem, że ktoś mnie oskarża. Panowie, żeście przyjechali, jeżeli nie pokażą wam dowodu, a wam tego dowodu nie pokażą, bo ja tego nie robiłem, to proszę o ukaranie ich mandatem za to, tak? Bo co to jest, że... To znaczy, jeżeli chodzi o środki prawne, to ja już będę decydował, jakie środki prawne będę stosował, bo... Dlatego ja proszę pana tylko i wyłącznie pana prosiłem i nic więcej. No więc właśnie, wszystko w porządku. Proszę pana, imię pana. Pan powiedział do mnie, że miał pan zgłoszenie, że ja chodziłem po obiekcie. To samo, że po ich obiekcie, to samo już jest próbą spowodowania tego, że ja niby łamię prawo. Czyli oni mówią, że ja łamię prawo. To samo oni próbują. Czy jeszcze inaczej, samo to, że chodził pan po... Nie, obiekcie, proszę to pana, nie niech jest pan nie- łamaniem prawa, nie? A jeżeli nie... Tak, teraz imię ojca. Mamy. Dobra. A PESEL pan swój pamięta? Oczywiście. Teraz panu powtórzę. Ostatnio. Dobra. Pan zameldowany jest? Proszę pana, takich informacji ja panu nie muszę udzielać. No dobrze, to ja sobie tu ustalę. Proszę sobie ustalić. Dobra. Czyli co? Z naszej strony to wszystko. Oczywiście, że musi pan ustalić. Artykuł 65 kodeksu Co? wyborczego. Musi pan Ale podać, spokojnie. jest- Ja sobie to ustalę. Słucha pan. Z naszej strony to wszystko, nie? Mhm. Jednakże prosiłbym, nie? Że jak pan tam chodzi, nie wiem, w rejonie tego obiektu, nie? No to wie pan. Różnie mogą sobie ludzie myśleć, nie? Tak. Co pan tam, nie wiem. No, O co wie pan mnie prosi? Nie, wie pan jakie są czasy Podejść dzisiaj, i po nie? prostu powiedzieć, zapytać. No i Jeżeli nie ma pan złych intencji, że po prostu pan chce nagrać. Ale ja proszę pana nie Nie muszę ma, ich nie ma o pan to... takiego obowiązku. No nie ma, ma no to pan po co? obowiązku. Po Ale co wie mam pan, to robić? jest pan mieszkańcem, nie wiem, jakiejś miejscowości, No. tak?
I teraz przychodzi pan, nie, pan nie może. Przychodzi ktoś inny, tak? Tak? I chodzi i panu tam monitoruje, nie wiem, pana budynek. Ale proszę Wie pana, to nie jest niczym prywatny dom, nie? Nie o to chodzi mi. No. Chodzi mi o to, nie? Jakby pan się czuł w takiej sytuacji. Ja bym się czuł fantastycznie. Że ktoś pana nagrywa. Nie mam z tym żadnego Ktoś problemu. panu, ale wie pan, a może, nie wiem, może ten ktoś może to odebrać jakoś w taki dziwny sposób, że Dlatego, proszę pana, jak ten ktoś do mnie podchodzi i pyta się, to ja dokładnie tym państwu wytłumaczyłem, co ja robię. rozmawiał pan z No, nim. proszę pana, no przecież wyszła ochrona, ja się przywitałem, Aha. potem wyszedł pan, który chyba był jakoś wyżej postawiony. Ja powiedziałem, że ten budynek, co panu przypomina, bo on mi przypomina kostkę Rubika. Jeszcze powiedziałem tam parę rzeczy technicznych odnośnie tam ułożenia, bo ona jest taka przekręcona. I ja to wszystko wytłumaczyłem, proszę pana. Ja byłem sobie Z na chodniku. ochroniarzem pan rozmawiał? Z ochroniarzem rozmawiałem i z jakimś panem w takim eleganckim, sportowym BMW, który chyba tam coś więcej jest niż ochroną. O tak. Ja to wszystko im powiedziałem. Czyli A pan oni tylko powiedzieli, po że jak prostu ja wyglądam jak przestępca, No wie pan, w czarnej kominiarce różnie sobie ludzie mogą kojarzyć kogoś, tak? ale mogą sobie też kojarzyć dobrze, prawda, w tyle- czarnej kominiarce. Ja znam przykłady chyba stróżów prawa, którzy chodzą w kominiarce i dobrze się No kojarzą. Tak, ale nie? nie było z ich strony, że ma pan sobie wyjść, nie wypraszali Proszę pana. pana, nikt mnie nie mógł nigdzie wyprosić, No to bo ja dobra. chodziłem tylko i wyłącznie tam. No O, widzi pan? No ale dobrze, Pan no, chodzi. z naszej strony to wszystko. Ale ja przecież nic nie mówię. No No to... dobra, no z naszej strony Jeszcze raz, co pan powiedział do mnie? Jedziemy jeszcze do zgłaszających, Mhm. tam ustalić dokładnie, jak to tam miało miejsce, nie, bo skoro tu nie są jakieś Aha. rozbieżności, to oczywiście ma pan prawo dłużenia zezwolenia na sposób wykonywanych czynności. Naszych Właściwego- czynności, W tak? porządku, w porządku. Proszę pana, ja nie łamałem prawa, także to jest wszystko z mojej strony i do Z naszej widzenia. też, proszę pana. Życzę Miłego wszystkiego dnia, dobrego. życzymy, do Dobra, widzenia. wszystkiego dobrego panu, do widzenia. Za moment pokażemy Wam zapowiedź osobliwego odcinka z południa Polski, a tymczasem zapraszamy Was do udziału w konkursie. W ramach wspierania idei logicznego myślenia wraz ze sklepem internetowym strefakostek.pl przygotowaliśmy dla naszych widzów niespodziankę z nagrodami pobudzającymi myślenie. Największy w Polsce sklep z układankami logicznymi strefakostek.pl, sponsor wielu ciekawych zawodów w układaniu kostki na czas, ufundował dla naszych widzów pokaźną liczbę bardzo dobrej jakości magnetycznych kostek 3x3x3. Ich układanie ze względu na jakość wykonania i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań będzie dla Was czystą przyjemnością. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy być widocznym subskrybentem naszego kanału oraz do 25 maja tego roku zamieścić pod tym filmem komentarz, w którym należy napisać, czy kiedykolwiek układaliście popularną kostkę, a jak tak, to ewentualnie z jakim rezultatem. Szczegóły konkursu w opisie pod filmem. Dodatkowo sponsor Waszych nagród zdecydował się na przyznanie 10% rabatu dla tych, którzy zdecydują się zamówić coś z asortymentu tego sklepu, w którym sami kupujemy. Aby zrobić zakupy z rabatem, wystarczy przy zamówieniu podać hasło audyt. Z rabatu można skorzystać do 30 czerwca tego roku. Zapraszamy. Audyt Obywatelski nie pobiera od sponsora nagród żadnego wynagrodzenia, a wszystkie rzeczy ufundowane przez strefę kostek.pl w ramach wspomnianej idei są przeznaczone dla biorących udział w konkursie. Czemu nie ma pan maseczki? Pani kłamie, proszę pani. To w Polsce nie ma zasady domniemania niewinności? To jest uzasadnione podejrzenie, Nie skoro... widziałem jej. Nie widzi pan, czyli ja mogę mieć uzasadnione podejrzenie, że pan coś robi nielegalnego w domu, ponieważ ja tego nie widzę. Nie, proszę pana. Nie? Aha, to jest inny standard. Tak? Niech pan mi chociaż powie, z jakiego roku to jest rozporządzenie, żebym ja wiedział, czy państwo wiecie, jak to robić. Nie muszę wiedzieć takiego tematu. Nie musi pan wiedzieć takich rzeczy. Proszę państwa, państwo tutaj łamiecie przepisy.